Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Jednym ze sposobów obrzucania diet ketogenicznych w jakiejkolwiek postaci, szczególnie takich niskowęglowodanowych, mocno niskowęglowodanowych, jak choćby dieta karniwora, jest straszenie, że jeśli przejdziesz na tą dietę, to dostaniesz cukrzycy albo insulinooporności. Zawsze to jest tylko kwestia poczekania odpowiedniej ilości czasu. My mamy różnego rodzaju zalew nagłówków w mediach, oczywiście głównie tych popularno-naukowych, ale nawet takich mainstreamowych, medycznych, że właśnie dieta keto wywołuje insulinooporność. Są gadające głowy często w telewizji. Czy może to powiedzieć ci lekarz, słyszałem mnóstwo razy, może ci to powiedzieć dietetyk, który naprawdę się specjalizuje w tych rzeczach, że spotka cię ta insulinooporność. I właśnie o tym chciałem pogadać. O zjawisku, które występuje właśnie przy dietach bardzo niskowęglowodanowych, oczywiście będą to diety ketogeniczne. Gdzie więc leży prawda? Prawda, jak to zazwyczaj bywa w życiu, nie jest singlem Michaela Jacksona i nie jest czarno-biała. Po pierwsze, jak najbardziej wiadomo, że dieta ketogeniczna, diety niskowęglowodanowe będą wycofywać insulinooporność i będą również wprowadzać takie stany jak cukrzyca typu 2 w remisję. Tutaj będą fruwać parę tytułów badań, takich meta-analiz, które to bardzo jasno pokazują. Warto również podkreślić, że te diety są na tyle ciekawe, że one będą wprowadzać czy zwiększać insulinowrażliwość niezależnie od utraty wagi. Jeśli wejdziemy w deficyt kaloryczny na dowolnej diecie, to będziemy automatycznie znosić częściowo insulinooporność, natomiast te diety są tak fantastyczne i tak skuteczne, ketogeniczne, niskowęglowodanowe, że są w stanie to robić również niezależnie od utraty wagi, co oczywiście tylko potęguje działanie tych terapii dietetycznych. Więc z jednej strony jak najbardziej wiadomo, że te diety będą działać zbawiennie, jeśli chodzi o wycofywanie insulinooporności i wydaje mi się, że nawet jeśli nie mielibyśmy tutaj żadnych badań, to mnóstwo z Was doświadczyło tego samoistnie. Dostawałem tyle tych maili, komentarzy i tak dalej, że no właśnie po wprowadzeniu tych diet po prostu ta insulinooporność wycofała się i czasami wycofała się bardzo szybko. W takim razie skąd te opinie, że jednak ta dieta ketogeniczna będzie w stanie wywoływać tą cukrzycę? I tu jest ta druga strona medalu. Więc teoretycznie diety ketogeniczne niskowęglowodanowe są w stanie doprowadzić do takiego stanu, natomiast nie jest to rzeczywiście, nazwijmy to, typowa insulinooporność czy typowa cukrzyca. Nazwa tego zjawiska w medycynie nosi nazwę pseudocukrzyca albo pseudoinsulinooporność i no właśnie, zaraz dojdziemy do tego, jak ona działa i dlaczego wcale nie jest zła, ani nie jest w jakikolwiek sposób specjalnie patogenna. Więc zjawisko pseudocukrzycy tak naprawdę jest, można powiedzieć, poniekąd stare jak świat. Początki właśnie sięgają XIX wieku. Niezależnie dwóch badaczy odkryło ten mechanizm w 1846 i 1874 roku. Był to odpowiednio Bernard i Lehmann i oni zaobserwowali właśnie występowanie takiej pseudocukrzycy u odpowiednio królików i psów. To zjawisko nazwano pseudocukrzycą głodową. Czemu? No bo właśnie ta pseudoinsulinooporność, ta pseudocukrzyca występowała u zwierząt, które były pozbawione pokarmu dłuższy czas. I jeśli chodzi o te nasze nowoczesne czasy, to większość takich doniesień a propos tego, że dieta ketogeniczna wprowadza ten stan, polegała na badaniach na gryzoniach. Tych badań na ludziach nie było trochę, ale jednocześnie były jak najbardziej i był to dobry materiał dowodowy. Natomiast tutaj dochodzimy do właśnie takiego rozdroża, bo prasa zaczęła i powiedziano, prasa, nie tylko środowiska, które są nieprzychylne z wielu powodów dietom, straszyć, że właśnie nie łykać tego, że zmniejszenie węglowodanów pomoże ci z insulinoopornością, to wręcz wprowadzi insulinooporność. I prawda jest taka, że jak najbardziej wprowadzi. I teraz na czym polega ten mechanizm? Więc pseudocukrzyca albo pseudoinsulinooporność to są tak zwane mechanizmy adaptacyjne. Czemu adaptacyjne? W momencie, w którym będziemy pozbawiać się spożywania glukozy, spożywania czy właśnie węglowodanów, cukrów w większej ilości, organizm będzie adaptował się do tego stanu i będzie zmniejszał wchłanianie glukozy. Czyli innymi słowy będzie sztucznie wprowadzał insulinooporność. I tak jak wspomniałem, jest to mechanizm adaptacyjny. I właśnie ta adaptacja polega na tym, że są części naszego ciała, które będą rzeczywiście działać idealnie, albo
tylko i wyłącznie na glukozie. I jeśli o to chodzi, to oczywiście klasykiem są krwinki czerwone, czyli nasze erytrocyty. One nie mają mitochondriów, są to, można powiedzieć, wyjątkowe komórki w naszym ciele, nie posiadają mitochondriów i jako takie nie są w stanie produkować energii na inne sposoby niż glikoliza. Jest więcej oczywiście takich komórek, na przykład dojrzałe komórki spermy będą głównie zasilać się w procesie glikolizy, czyli rozkładu glukozy. Będziemy mieć komórki takie jak komórki siatkówki oraz ogólnie mówiąc, jak się mówi, mózg czy komórki mózgowe różnego rodzaju, na przykład neurony, astrocyty, oligodendrocyty. Więc wszystkie te komórki mają to do siebie, że one albo będą zasilone tylko i wyłącznie glukozą, albo tak jak te komórki różnego rodzaju mózgowe będą preferować glukozę. Tym samym w momencie, w którym będziemy ograniczać spożycie węglowodanów, organizm będzie wprowadzać, możemy to sobie nazwać reglamentację po prostu. Wprowadza ten mechanizm adaptacyjny, że glukoza, owszem, będzie wchłaniana, ale będzie wchłaniana i przekazywana tylko tym komórkom właśnie, które tego potrzebują. Na przykład ten mechanizm adaptacyjny, ta pseudocukrzyca, pseudoinsulinooporność ma uniemożliwiać między innymi temu, żeby mięśnie były zasilane tą glukozą, ponieważ oczywiście mięśnie zużywają olbrzymiej ilości glukozy w momencie, w którym są aktywne, natomiast ciało tego nie chce w momencie, w którym tych węglowodanów jest mało. Podsumowując ten etap, dieta ketogeniczna czy diety carnivore i tak dalej, z jednej strony jak najbardziej wycofują insulinoporność, wycofują cukrzycę, natomiast w momencie, w którym będziemy na tych dietach dłuższy czas pozbawieni węglowodanów, to tymczasowo będą wprowadzać właśnie tą pseudocukrzycę, pseudoinsulinooporność. Zaraz opiszemy sobie, co może wprowadzić taki stan, jak z niego wychodzić, jakie są tego konsekwencje, żeby być tego świadomym. Zacznijmy od tego, kiedy wystąpi ta pseudoinsulinooporność. Mówiliśmy sobie, że wystąpi na dietach ketogenicznych, niskowęglowodanowych, a właściwie bardzo niskowęglowodanowych i oczywiście automatycznie też wystąpi na różnego rodzaju podwersjach tych diet, jak choćby na diecie karniwora, z wyjątkiem tego karniwora 2.0, jeśli ktoś po prostu pakuje w siebie mnóstwo choćby fruktozy, miodu, owoców i tak dalej, to w tym momencie nie wystąpi. Natomiast będzie występować właśnie na tych dietach bardzo niskowęglowodanowych i co to znaczy? Można zacząć od tego, że nie jest tak, że jest jakikolwiek specyficzny próg węglowodanów, poniżej którego automatycznie to wystąpi, bo to będzie zależeć właśnie od indywidualnych cech, na przykład od tego, jak to waży, ile ma masy mięśniowej i tak dalej, ale możemy założyć, że poniżej 30 gramów, szczególnie poniżej 20 gramów węglowodanów konsumowanych dziennie, ten stan może pojawić się już, czy ten mechanizm może pojawić się na przestrzeni paru tygodni. Znowu, to jest dosyć indywidualna sprawa, to mogą być 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie. Nie jest tak, że jest jakaś konkretna data i oczywiście nigdy nie może być, bo jesteśmy zbyt różni od siebie, żeby była jakaś jedna liczba, która byłaby w stanie scharakteryzować wystąpienie tego stanu. Upraszczając, mniej niż 30 gramów węglowodanów, mniej niż 20 gramów węglowodanów dziennie i na przestrzeni paru tygodni wystąpi ten stan. Ale warto zwrócić uwagę na to, jaka jest oryginalna nazwa tej pseudoinsulinooporności czy pseudocukrzycy. To była pseudocukrzyca głodowa. Czyli dla wszystkich fanów na przykład dłuższych postów, ten stan też jest w stanie wystąpić i oczywiście wystąpi szybciej, bo w ogóle nie dostarczamy węglowodanów, tak? Czyli już gdzieś tam po tygodniu, 2 tygodni jakichś głodówek takich dłuższych, jak najbardziej ten stan będzie w stanie również wystąpić. I oczywiście jakby mieszanki tych podejść, kiedy ktoś jest na diecie nisko czy bardzo nisko węglowodanowej i jednocześnie robi posty czy dłuższe posty, to automatycznie stan ten pojawi się. Osobna sprawa to jak długo będzie się utrzymywać. Mówiliśmy, że jest to mechanizm adaptacyjny. Tym samym nigdy nie dać sobie zamydlić oczu, że o mój Boże, mam cukrzycę, tak, przez dietę keto. Nie, jeszcze raz, to jest adaptacja, która znika w momencie, w którym nie jest już potrzebna. A kiedy nie jest potrzebna? Kiedy zaczniemy wprowadzać węglowodany do diety. Większej ilości niż te ilości, o których mówiliśmy. Innymi słowy, w momencie, w którym zaczniemy wprowadzać węglowodany do diety, ta pseudocukrzyca, pseudoinsulinooporność zaczyna zanikać najczęściej po 2 tygodniach. Więc jeśli chcemy wyjść z tego stanu, to wystarczy codziennie zacząć wprowadzać ciut więcej węglowodanów niż dnia poprzedniego. Czyli na przykład, jeśli jadłeś 20 gramów węglowodanów dziennie do tej pory, to następnego dnia możesz sobie wziąć 25 albo 30 gramów, następnego 35, 40 i tak dalej. Oczywiście też nie rozpędzając się, żeby po prostu wejść w jakieś szalone konsumpcje węglowodanów, które idą w setki gram dziennie. Natomiast oczywiście gdzieś tam można dojść, w zależności od osobistych preferencji, potrzeb też oczywiście, nie wiem, tam sportowych choćby, można dojść do
70, 80, 90 gram i tak dalej. I w tym momencie, jeśli dojdziemy właśnie do takiej ilości, tak jak mówię, jest to kwestia maksimum 2 tygodni i ten mechanizm adaptacyjny, ta pseudoinsulinooporność, znika. Warto pochylić się również oczywiście nad konsekwencjami z tego stanu rzeczy. A konsekwencja jest oczywiście bardzo prosta. W momencie, w którym chcielibyśmy zmierzyć naszą insulinowrażliwość czy insulinooporność w zależności od punktu widzenia w jakikolwiek sposób, choćby krzywą glukozową trzypunktową, czy mierząc nasz poziom insuliny trzypunktowo, co się okaże, że te nasze wyniki będą właściwie nierozróżniane od kogoś, kto ma rzeczywistą insulinooporność albo rzeczywistą cukrzycę. Bo jeszcze raz, mówiliśmy sobie, że ten mechanizm adaptacyjny, on będzie trwać jakiś czas. Czyli jeśli akurat w tym okresie, w którym ten mechanizm występuje, to zjawisko występuje, będziemy próbować mierzyć naszą insulinowrażliwość, zgadnijmy co? Wyniki będą kiepskie. I miałem już mnóstwo takich nieciekawych porozumień. Strasznie mi się na przykład wrył przypadek pewnej kobiety, która do mnie napisała, że ona jest od dawien dawna na diecie ketogenicznej i była wtedy chyba w 6. miesiącu ciąży i powiedziała, że ona się czuje ogólnie fantastycznie, ale rutynowo ginekolog zlecił jej wykonanie właśnie krzywej glukozowej i okazało się, że występuje u niej insulinooporność. I lekarz ją opieprzył, że o nie dieta ketogeniczna, pani, proszę, wywołała sobie pani cukrzycę ciążową. No i ona już spanikowana, bo dostała parę paczek metforminy po prostu, żeby zaczęła to łykać i spanikowana myśli, co robić. No i właśnie tak napisała gdzieś tam do mnie pod jakimś filmikiem. No i oczywiście wytłumaczyłem właśnie ten mechanizm. Także, ale to pamiętać, nieważne czy mówimy o ciąży, czy mówimy o jakichś rutynowych badaniach, czy ktoś chciałby sobie, nie wiem, z palucha zrobić badanie glukozy, wyjdzie jak najbardziej wynik, który będzie pokazywać właśnie insulinooporność. Natomiast trzeba jeszcze raz pamiętać, jest to adaptacja i jest to przejściowy stan, który znika w momencie, w którym zaczynają pojawiać się węglowodany w diecie. Natomiast moim zdaniem prawdopodobnie jakby najpoważniejszą taką konsekwencją, czy konsekwencje będą występować w momencie, w którym ktoś używa diet ketogenicznych z niską zawartością węglowodanów jako terapii metabolicznej do wsparcia walki z nowotworami. Oczywiście jak najbardziej te diety są cholernie zalecane z wielu powodów. Ja niedługo będę o tym publikować mnóstwo materiałów objaśniając szczegółowo całe mechanizmy. Te diety są rzeczywiście świetnym pomysłem. Natomiast co się stanie w momencie, w którym na przykład mamy pacjenta, który rzeczywiście przynajmniej w jego głowie robi te wyrzeczenia, wyeliminował słodycze, makarony i tak dalej i ciągnie to tygodniami i nagle stwierdził, że on to ma gdzieś, że on potrzebuje po prostu trochę cheat day sobie zrobić, że potrzebuje jakiegoś tutaj ujścia dla tych chętek i zaczyna się opychać tymi rzeczami. Ten poziom glukozy będzie oczywiście podwyższony dużo bardziej niż byłby naturalnie. Czyli można powiedzieć, częściowo będzie to niweczenie jakby tego wysiłku, który wszedł w tą terapię. Więc dlatego przestrzegam, jeśli ktoś rzeczywiście używa tych diet jako wsparcie, jako terapii metabolicznej we wsparciu z terapią, innymi terapiami onkologicznymi, to jak najbardziej odradzam jakiekolwiek tutaj próby słabości. Ewentualnie można jakimiś słodzikami się ratować, jakieś owoce z niską zawartością cukrów, jak choćby borówki. Natomiast jak najbardziej unikać takiej sytuacji, w której po prostu człowiek się opycha, bo notabene właśnie czasami jeśli mamy sprzeczne wyniki badań, czy jest jakiś taki mały chaos informacyjny, statystyczny w badaniach nad dietami keto, a leczeniem nowotworów, to czasami właśnie wynika właśnie z tego, że ludzie się łamią nawet krótki okres i to będzie podbijać ten poziom glukozy. Także podsumowując jeszcze raz, to zjawisko, ta cukrzyca, czy insulinooporność, która będzie występować na dietach ketogenicznych z niską zawartością węglowodanów, jest jak najbardziej prawdziwa, natomiast jest to mechanizm adaptacyjny, który zanika zazwyczaj w ciągu 2 tygodni, w momencie, w którym będziemy wprowadzać ciut większą ilość węglowodanów. Czyli w tym czasie lepiej nie robić sobie badań insulinowrażliwości, bo po prostu wyjdą przekłamane. Jeśli chcemy sobie zrobić takie badanie, to najpierw musimy wyjść z tego stanu i dopiero wtedy robić takie badanie. Także oczywiście uważaj też szczególnie w ciąży, żeby być świadomym, że jeśli jesteśmy i trzymamy się tej diety ketogenicznej, nie ma z tym żadnego problemu, nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla ani dziecka, ani dla mamy. Znowu jest mnóstwo słuchaczy, które pisały właśnie, że miało fajne doświadczenie z tą dietą ketogeniczną. Chyba nawet, jeśli mnie pamięć nie myli, żona Mateusza Ostręgi również była na diecie ketogenicznej w swojej ciąży. Więc jakby jest to w pełni normalne, natomiast wtedy uważać właśnie z tymi badaniami. Natomiast
Pomijając jakby tą pseudoinsulinooporność adaptacyjną, trzeba pamiętać, że jak najbardziej diety ketogeniczne będą bardzo pomocne w wycofaniu insulinooporności albo wprowadzaniu cukrzycy typu 2 w remisję. I oczywiście, jak zawsze zachęcam, jeśli ty masz doświadczenia właśnie z używaniem tej diety w tym celu terapeutycznie, to podziel się tymi swoimi uwagami, przeżyciami i tak dalej w komentarzach. Wydaje mi się, że to jest naprawdę często więcej warte niż to całe wrzucanie ze mnie informacji, faktów, różnego rodzaju mechanizmów, bo też ludzie mogą sobie poczytać o prawdziwych osobach, które użyły tej diety właśnie, żeby sobie pomóc z tymi stanami. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Polecam swoje flagowe kursy, jeśli chcesz wesprzeć mnie i kanał. Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, które pokazują, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, tak żeby przestać płacić non-stop za szkoły językowe, nauczycieli, podręczniki, fiszki, aplikacje i tym podobne. Kurs Experts Incubator, który pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, rozumieć je, być w stanie suche informacje wdrażać w życie, idealne dla różnego rodzaju inżynierów, prawników, dietetyków, właśnie lekarzy, różnego rodzaju zawody okołomedyczne, programiści, chyba najbardziej liczna grupa klientów tego kursu. I również kurs o jeden włos za daleko, który pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, telogenowe i nie tylko. Ponieważ omawiam również, jak leczyć dosyć dużą liczbę chorób skóry głowy. Jeśli interesuje Cię właśnie zagadnienia pamięci języków obcych, po rozwinięciu opisuję link do mojej strony, gdzie można zapisać się do newsletter, gdzie raz na jakiś czas wysyłam artykuły na ten temat, również na tematy analiz badań naukowych. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka oraz jak zawsze zapraszam do zostania patronem kanału. Na patronów są dostępne fiszki do każdego odcinka, czyli do tego odcinka i parę 10 ostatnich i w tych fiszkach, gotowych fiszkach do ściągnięcia znajdują się te informacje, o których opowiadam w każdym filmiku. Więc jeśli ktoś chciałby je szybko przyswoić, zapamiętać, bo jest mu to potrzebne zawodowo albo jest pasjonatem takiego rodzaju rzeczy, to serdecznie polecam. I oczywiście jak zawsze wszystkie badania, o których mówiłem, będą dostępne w opisie. Zawsze polecam przeczytać je samemu, żeby zacząć oswajać się z czytaniem badań naukowych. Jakby to nigdy nie zastąpi, żaden youtuber, żaden filmik nie zastąpi tego, że my będziemy samodzielnie uczyć się zdobywać tą wiedzę. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia za parę dni w następnym.